Cześć! Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy to Jemy. Dzisiaj pokażemy, jak zrobić gotowaną babkę bez specjalnej formy do gotowania. Jest na to pewien sposób. My go tutaj właśnie Wam ujawnimy, więc oglądajcie do końca, lajkujcie, komentujcie, napiszcie, czy kiedyś robiliście w ten sposób babkę, jak my tutaj Wam pokażemy. Więc miło też spędzajcie czas, a my bierzemy się do Roboty. piana na dobry początek. Dlaczego mówimy o tym, że można przygotować babkę gotowaną bez specjalnej formy? Dlatego, że, moi drodzy, te formy do babki po prostu są bardzo, bardzo drogie. Te do gotowanej babki, jak sprawdzałam ostatnio, to 170 zł taka foremka właśnie z przykrywką kosztowała. Natomiast taka zwykła foremka, jak tutaj widzicie, 25 zł tylko. I w tej foremce się częściej pewnie będzie robić babki czy inne tego typu ciasta niż w tej formie do gotowania. W związku z tym jest to praktycznie nieopłacalne, żeby kupić sobie taką formę zamykaną, tak, do gotowania specjalnie. Dlatego my pokażemy ten sposób na przygotowanie babki gotowanej w zwykłej formie. A do tego będziemy właśnie potrzebować takiej foremki. Jest to średnica 22 cm. Większy garnek, do którego po zrobieniu ciasta włożymy właśnie tą foremkę, napełnimy ją wodą i przykryjemy jeszcze z wierzchu pokrywką. To później to wszystko pokażę. A teraz, moi drodzy, składniki na naszą babeczkę gotowaną. 4 jajka, 3 łyżki jogurtu greckiego. U nas jest to ten jogurt, który ma około 10% tłuszczu. Można zastąpić ten jogurt także śmietaną, 18 na przykład. 2 łyżeczki cukru wanilinowego, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 płaskie łyżki kakao w takiej większej misce, 3 płaskie łyżki także mąki ziemniaczanej, 180 g cukru i 150 g, u nas jest to oliwa z oliwek rafinowana, stąd też można poznać po kolorze, ale lepiej by się nadawał na przykład olej słonecznikowy albo olej rzepakowy. My nie mamy akurat takiego oleju, ale ta oliwa jest rafinowana, w związku z tym zapachu nie ma wyrazistego, także też się nada. 270 g mąki pszennej tortowej, więc praktycznie to jest już wszystko. I najpierw zaczynamy od ubicia jajek z cukrem. Więc wrzucamy jajka. Marysiu, sięgnij po mikser i wsypujemy cukier. Marysia już zaczyna miksować. Ubijamy, moi drodzy, jajka aż do białości. Dodajemy także cukier wanilinowy. Tyle wystarczy. I teraz należy odsunąć tutaj to. O, widzisz? I teraz dodać proszek. I ładnie rozmieszaj, Marysiu, ten proszek tak wewnątrz tej mąki. Wystarczy już. Dobrze, i teraz trzeba będzie przesiać naszą mąkę do garnka tutaj. Będziesz trzymać sitko? Tak. Dobrze. To tak, Marysia trzyma sitko, a ja sypię mąkę. Tylko tak niziutko trzymaj. O, i najlepiej, wiesz jak to się robi? Najlepiej tak o rękę. O, super. Oj, tylko nie za garnek, proszę Cię. Ładnie Ci to wychodzi. W ogóle fajnie się przesiewa, nie? Mąkę. Dobrze.
I jeszcze trzeba będzie to wszystko także wymieszać na niskich obrotach miksera. Dobrze. Tyle wystarczy już. Teraz bierzemy tą przygotowaną już miskę z kakao i połowę masy ciasta wlewamy do tej miski. Tak około połowy. A do pozostałej reszty ciasta wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Tak dla równowagi. I teraz najpierw mieszamy tą jasną część, a potem będziemy ciemną mieszać. Proszę, Maciu. Też tak delikatnie. Dlaczego to ważne, żeby najpierw jasną masę rozmieszać? No dlatego, żeby później nie trzeba było myć trzepaczek od miksera. Teraz należy wysmarować foremkę masłem i posypać mąką, aby nie było problemu z wyjęciem naszej babki po jej ugotowaniu. Wylewamy ciasto. A teraz czas na kakaową część. I teraz to, co najważniejsze. W jaki sposób gotujemy? Nalewamy gorącą wodę do garnka. Ostrożnie wkładamy foremkę z ciastem i sprawdzamy, czy jest ona dobrze zanurzona. Czy nie trzeba więcej wody. No, u nas trzeba będzie trochę więcej zagotować wody i dolać. Przykrywamy pokrywką. My mamy pokrywkę od garnka, która akurat fajnie pasuje. Najlepiej jest, jak ta foremka unosi nam się na wodzie. I tak w takiej postaci należy postawić na mały gazik, aby bardzo powoli nam się babeczka gotowała. Przykrywamy z wierzchu także pokrywką i stawiam. I tak, moi drodzy, przez około 50, od 40 do 50 minut ta babeczka ma się gotować. Nie można odkrywać tej pokrywki, która jest wewnątrz garnka, no bo mogłaby nam opaść babka, tak, jeśli by nie była dogotowana. Jej nie zaszkodzi trochę dłuższe gotowanie, czyli tak około tych 50 minut, natomiast znacznie może zaszkodzić za wczesne odkrycie pokrywki. Dlatego radzę jednak około 50 minut gotować. I moi drodzy, 50 minut minęło. Ja wyłączam gaz. Babeczka pięknie się udała. Popatrzcie. Jest całkowicie ścięta. Nie ma surowego ciasta w niej. Także ja się bardzo cieszę. Ale oczywiście z próbowaniem należy jeszcze zaczekać. Niech ona się ładnie ostudzi.
Więc jeszcze troszkę cierpliwości. Zobaczymy się za 2 godziny. Babka już jest ostudzona, więc można ją śmiało posypać cukrem, pudrem, albo można zrobić lukier, jak kto woli. My jednak stawiamy na tą wersję łatwiejszą i szybszą. Moi drodzy, my tutaj już próbujemy naszą pyszną babeczkę. Proszę Marciu, dla Ciebie kawałek. Dla mnie troszkę mniejszy. Dobra. Pyszne? To my już dziękujemy Wam za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Babeczka wyszła doskonale. Pyszna. Więc my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa.